Siemka, ja jestem Adacho i chciałbym, żeby te moje filmy o newsach ze świata Dragon Ballowego były jak najdłuższe, bo to by sugerowało, że jest o czym rozmawiać, że jest dużo rzeczy do omawiania. Ten film nie będzie prawdopodobnie długi, to będzie jeden z krótszych filmów ze względu na to, że newsów za dużo nie ma, ale to jest taki mały zlepek najświeższych informacji ze świata Dragon Balla. Tak, na pustyni czasem też coś się dzieje, wiecie, jakiś krecik wyjdzie z norki, wielbłąd piernie, wiatr zawieje w drugą stronę, więc to nie jest tak, że na pustyni nic się nie dzieje, ale umówmy się, że nie są to rzeczy, które będą sprawiały, że zerwiecie stanik ze swojej piersi i będziecie rzucać go na scenę. Po pierwsze, większość z was to faceci, więc nie nosicie staników, a po drugie, nie ma tutaj żadnej sceny. Ale nagrywam ten film głównie ze względu na to, że ostatnio w japońskim radiu, to jest chyba internetowe radio, J-Wave Tokyo, gościem był Kazuhiko Torishima, czyli postać znana, aktor Małych Ról? Nie taka postać znana. Jest to postać znana w świadku Dragon Balla, też ze względu na to, że jest to, no jakby nie mówić, co o nim by nie mówić, legendarny redaktor Toriyamy jeszcze z czasów mangi Dragon Ball, ale myślę, że nawet jeśli śledzicie tylko i wyłącznie moje filmy, to powinna być to postać znana dla was, ponieważ ostatnio jego wypowiedzi przytaczałem chociażby w kontekście podcastu Koso Koso. To jest gość, który wydaje mi się, że podpadł części z was i ja też nie jestem, powiedzmy, wielkim fanem wszystkich decyzji Kazuhiko Torishimy. Powiedziałbym, że nie oceniam go jako człowieka, nie znam go jako człowieka, przekazuję wam tutaj tylko to, co mówi, a powiedział kilka ostatnio ciekawych słów. Widziałem w ogóle, że ktoś wrzucał to na Zakola Adacha, chciał, żebym to skomentował, że już na bazie tych krótkich wypowiedzi powstały jakieś artykuły na zagranicznych forach, a potem one zostały skopiowane na język polski. Także tym wywiadem, dość krótkim swoją drogą, zajmiemy się za chwilę, a póki co kilka szybkich informacji ze świata Dragon Balla, raczej tyczących się gier, więc część z was pewnie będzie zainteresowana, ale dostaliśmy pierwszą zapowiedź przyszłorocznego Dragon Ball Games Battle Hour, czyli tego eventu, który jest już, wydaje mi się, taką tradycją coroczną, tyle że w tym roku ten event się nie odbył. To wydarzenie zostało anulowane ze względu na to, że w Los Angeles i ogólnie w tamtym terenie południowej Kalifornii miały miejsce niebezpieczne pożary, więc ten event został w tym roku odwołany. W przyszłym roku jest to dość ciekawe, bo został on przeniesiony na środek kwietnia. Nie styczeń, nie luty jak do tej pory, tylko środek kwietnia, konkretnie 18-19 kwietnia. No i dostaliśmy też listę gier, które będą obecne na tym wydarzeniu. Przede wszystkim Fighters i Dragon Ball Super Card Game ze swoimi 3 odmianami. Nie do końca rozumiem, dlaczego są 3 odmiany gry, która nie może się wybić ze swoją popularnością za bardzo, chociaż to może ja siedzę w swojej bańce. Wydaje mi się, że jeśli ona jest popularna, to w dość niszowym kręgu. Generalnie Dragon Ball Super Card Game, mam wrażenie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli tak jest, że to jest dosłownie nisza w niszy. Że jak mamy fanów Dragon Balla, których powiedzmy, że na świecie jest sporo, ale takich, którzy śledzą te wszystkie wydarzenia na bieżąco, no jest znacznie mniej, tak fani tej karcianki to jest dosłownie procent tych wszystkich osób, które śledzą DB. Tak czy siak, z Fighters i tych 3 odmian Dragon Ball Super Card Game odbędą się turnieje, natomiast tytułami, które będą się również pojawiać i będą miały swoje wystawy na Dragon Ball Games Battle Hour 2026 będą Xenoverse 2, Sparking Zero, Gekishin Squadra, Dokkan i Legends. Jeśli chodzi o jakieś duże informacje, czy spodziewałbym się dodatkowego DLC do którejś z tych gier pokroju Xenoverse 2 czy Sparking Zero? Nie wiem, bo tak naprawdę z czego budować DLC? No generalnie może ze starych sag, tak jak Kakarot nagle randomowo wrzuca 23 Tenkaichi Budokai albo sagę z Ubem. Akurat Kakarota tutaj nie mieliśmy niestety wymienionego, tak samo jak nie mieliśmy wymienionego Dragon Ball The Breakers. Ta gra, szczerze, z ręką na sercu, ktoś w to gra? Ktoś w to gra z was? Natomiast uważam, że nie ma co się tutaj śmiać z The Breakers, bo z tego co widziałem, Sparking Zero też ma mało graczy. To jest chyba los po prostu takich bijatyk w świecie Dragon Balla w 3D. Ale myślę, że sami sobie narobili do własnego gniazda, bo te dodatki do Sparking Zero są, to będzie mocne słowo, ale katastrofalne. Gdyby one były 3 razy tańsze, albo nawet 4 razy tańsze, jeszcze bym zrozumiał, że okej, wiedzą, że dali mało, ale nie pobierają za to dużych opłat. W przypadku DLC z Dragon Ball Daima do Sparking Zero dostaliśmy 4 postacie chyba. Żadnych nowych map, żadnych nowych what ifów, żadnych nowych specjalnych walk, nic specjalnego, tylko możesz sobie popatrzeć, jak inny model postaci robi inny atak. Zajebiście, dawaj moje 80 zł. Natomiast przypominam, że druga część DLC do Sparking Zero, ta już, w której prawdopodobnie zobaczymy SSJ4 Goku, została zapowiedziana na okres
kończący się we wrześniu. To miał być lipiec, sierpień, wrzesień. Mamy wrzesień, więc prawdopodobnie to DLC jest już za rogiem. Ja mimo wszystko bardziej czekam na DLC do Kakarota. Ono zostało zapowiedziane na pierwszy kwartał 2026 roku. Jest to DLC, które podejrzewam, że będzie wyglądać podobnie do tego, co dostaliśmy ostatnio. I tak jak uważam, że można byłoby to zrobić lepiej, nie ma w ogóle co porównywać dodatku do Kakarota i dodatku do Sparking Zero. To jest zupełnie inna półka. To, co dostaliśmy w Sparking Zero, to powinno być w podstawie gry. Nikt nie powinien z czystym sumieniem pobierać za to jakichkolwiek pieniędzy. Natomiast Kakarot zrobił na pewno lepszą robotę i na to czekam bardziej. Odnośnie jeszcze jednego tytułu, który praktycznie za kilka dni, dla was nie wiem kiedy to widzicie, ale na pewno jeszcze przed 9 i 10 września, Gekishin Squadra. To jest tytuł, który ogrywałem jakiś czas temu na live, kiedy mieliśmy beta testy. Od tamtego czasu podejrzewam, że w kwestii gameplayu, czy może map, czy może kwestii jakiegoś ustawienia menu albo drobnych, powiedzmy, technikaliów, podejrzewam, że mogło się trochę zmienić. Natomiast to, co na pewno się zmieni, to jest zestaw dostępnych postaci. Od tamtego czasu doszło kilka nowych postaci. Na social mediach Gekishin Squadra dostaliśmy kilka zapowiedzi. Między innymi, Goku Mini z Dragon Ball Daima to był taki bonus za ilość rejestracji. Także myślę, że tutaj akurat to było raczej pewne, ale jeśli chodzi o postacie, które zostały dodane do podstawki, to mamy Gammę 1 i 2 jako jedną postać. Cell, który widziałem, że będzie się transformował z pierwszej formy w formę perfekcyjną. Także fani drugiej formy Cella, nie jecie dzisiaj. Nie macie dzisiaj kolacji, nie starczyło dla was. No, brzydko mówiąc, Toriyama się w grobie przewraca, bo Cell w drugiej formie to była jego ulubiona transformacja Cella. Hit również znajdzie się w Gekishin Squadra oraz Android 17. Z tej tabelki wskazuje na to, że przy premierze dojdzie jeszcze jedna postać, chyba że nie umiem liczyć. Jest też taka możliwość, że nie umiem liczyć. Ale wiecie co? Można mówić o grze różne rzeczy, bo widziałem, że większość z was raczej, moi widowni, nie będzie grać w tę grę, chociaż na pewno będą osoby, które się wciągną w ten świat, bo to jest mimo wszystko tryb gry, dla którego widzę większy potencjał niż chociażby dla tego Sparking Zero, bo okej, w Sparking Zero jest ten element losowości albo jakiejś wchodzenia w nieznane, tylko jeśli gra się rankedy z ludźmi, no bo każdy mecz jest inny, no nie? Ale w przypadku Gekishin Squadra, kiedy mamy 4 różne postacie, tam w ogóle ten sklep i wybór skinów do postaci jest bardzo obszerny, co w ogóle gameplay z natury wygląda tak, że wiecie, w tych grach MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, to zawsze jest inaczej. Zawsze wygląda mecz inaczej. Tam jedna decyzja sprawia, że mecz może się potoczyć inaczej, dlatego fenomenem tych gier pokroju League of Legends czy Dota 2 jest to, że wiadomo, że następny mecz będzie wyglądał inaczej i jest ten element świeżości. Oczywiście gra będzie rozwijana, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to, że uważam, że social media tej gry Gekishin Squadra robią dobrą robotę, bo oczywiście odliczają do premiery, ale te prezentacje nowych postaci to nie jest tylko jakiś montaż ich umiejętności, ale na początku, oprócz tego, powiedzmy, kinematograficznego przedstawienia postaci, nie wiem, czy jest takie słowo, mam to w dupie, tak potem są pokazywane umiejętności i opisy tych umiejętności. Trochę mi to przypomina te Champion Spotlight, które były wrzucane właśnie w LoLu. Dawno temu, jak jeszcze grałem w LoLa, to powiedzmy to wszystko śledziłem. Zawsze było tak, że było przedstawienie postaci, pokazane jakie mają skille, opis tych skilli i było pokazane jak ten skill wygląda, więc uważam, że to jest norma w przypadku gier MOBA. No i też fajnie, że coś takiego widzimy, bo oprócz tej zapowiedzi wiemy, co ta postać dana będzie robić, jaka będzie jej rola w grze, akurat w tym przypadku wielki plus. Także premiera Gekishin Squadra została zapowiedziana na 9 września, natomiast tam jest dopisek PST, czyli czas pacyficzny, być może u nas to będzie trochę później, więc jest szansa, że na czas polski będzie to 10 września. Tak czy inaczej, pierwsza połowa września, ta gra jest, przypominam, darmowa, będzie dostępna na Steamie, na urządzeniach mobilnych, zresztą możecie sobie zerknąć na oficjalne profile i tam będzie informacja, można się zapisać już teraz, bo ja akurat grałem na Steamie, bo nie chcę tego instalować na komórkę, nie chcę mieć kolejnej gry z Dragon Balla na komórce, już wystarczy, że całkiem gra mi się w Legends, a nie zakładałem, że tak będzie, więc obecnie gram i w Dokana, i w Legends i mi wystarczy. Jeśli chodzi o gry Dragon Ballowe, to by było na tyle, natomiast jest jeszcze jeden wątek, który być może nie napawa optymizmem, bo tak jak w kwietniu będziemy mieli Dragon Ball Games Battle Hour, tak na tegorocznej Jump Festie, która co roku odbywa się w grudniu, być może Dragon Balla nie będzie w ogóle w tym roku, mimo tego, że na plakacie, znajdźcie Goku. Goku jest. Natomiast ostatnio została ujawniona lista tytułów obecnych na scenach tegorocznej Jump Festy, no i tam Dragon Balla nie ma.
być może zostanie on jeszcze dodany. I to jest bardzo pozytywne myślenie życzeniowe. Najbardziej optymistyczny scenariusz jest taki, że Dragon Ball zostanie potem dodany, ale ten najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że nawet jak Dragon Ball zostanie tam dodany, to i tak tam nic nie usłyszymy. Bo czerwona scena to jest ta największa scena, która jest zarezerwowana dla tytułów, które mają jakieś ogłoszenia. W zeszłym roku Dragon Ball był na czerwonej scenie w związku z Dragon Ball Daima. Jednak w tym roku, jeśli Dragon Ball się tam pojawi, to będzie to prawdopodobnie malutki akcent, który nie będzie miał żadnego znaczenia w kontekście nowych zapowiedzi. Chyba że wiecie, będzie tam jakiś redaktor, będzie sobie na przykład Victory Uchida chodził, gość z żółtymi kolcami na głowie, nie wiem czy będzie miał założone kolce, podejrzewam, że nie. I jakiś wiecie, natrętny redaktor z Francji, bo ostatnio też tacy byli, podejdzie do niego z mikrofonem i go zapyta, kiedy Dragon Ball? A on powie, w marcu, zamknij mordę. Nie widzisz, że nie jestem w pracy, nie mam żółtych kolców na głowie. Więc jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, to prawdopodobnie od Jump Festy niczego bym się nie spodziewał. Zresztą nie będzie to nic nowego. I tak już usłyszeliśmy, żeby nie spodziewać się czegokolwiek po 2025 roku, także ja, jako fan Dragon Balla, nie powiem, że z przesadnym optymizmem, ale z takim realizmem, do którego dodano szczyptę optymizmu. Takiego niepoprawnego optymizmu. Takiego optymizmu wynikającego z tego, że kocham Dragon Balla. Czy w 2026 roku coś dostaniemy? Chciałbym wiedzieć. Uważam, że sukcesem byłoby to, gdyby manga Dragon Ball Super powróciła do regularnego opowiadania nowej historii w 2026 roku. I gdybyśmy dostali tylko i wyłącznie to, no wiadomo, byłoby fajnie na przykład w pierwszej połowie roku, a nie w grudniu, to uważam, że to byłby sukces, bo to jakkolwiek mogłoby sugerować, że odblokowaliśmy jakiś mały korek w tej wannie, że okej, być może ta walka za kulisami trwa, oprawa do marki, ale przynajmniej jest zielone światło do tego, żeby prowadzić dalej historię, bo tak naprawdę Akio Yoku, czyli strona Capsule Corporation Tokyo, on nie walczy o prawa do mangi. Prawa do mangi tak czy siak zostaną w Shueisha, więc czy jest sens blokować mangę w takim razie? Czy jest sens blokować Toyotaro, który razem z pomocą na przykład Victory Uchidy, który jest jego redaktorem, mógłby już teraz pisać nową historię? Nie wiem, nie będę się wypowiadał. Myślę, że w sumie teraz tak sobie pomyślałem, że będzie okazja, żeby w sobotę na CD Action Expo porozmawiać o tym właśnie na scenie, bo jak już ostatnio wam mówiłem w Kokle, zapraszam w sobotę na godzinę, w zasadzie o 15 się zaczyna panel, ale targi trwają cały dzień do Atlas Areny w Łodzi na CD Action Expo. Będę tam obecny, więc jeśli ktoś chce wpaść, to zapraszam. Tak czy siak, przechodzimy do tego wywiadu z Kazuhiko Torishimą. Ten wywiad został spisany przez użytkownika Nas Chris, a oczywiście z japońskiego na angielski przetłumaczony przez pewnie znanego wam już Enomisa, także będę tutaj posiłkował się tym, co Enomis napisał na swoim Xie. Kazuhiko Torishima wypowiedział się na temat Dragon Ball Daima, ale również powiedział, co on by zrobił, jaką historię by napisał, w jaki sposób ugryzłby Dragon Balla, gdyby to on decydował, jak będzie wyglądać nowa historia w Dragon Ballu. I to jest akurat ciekawe, posłuchajcie tego. Torishima twierdzi, że gdyby to on miał produkować nową mangę lub anime Dragon Ball, stworzyłby rekonstrukcję historii różnych lub spin-offy opowiadające z perspektywy różnych postaci Goku, Bulmy itd. W kontekście Dragon Ball Daima nie uwzględniłby w nim poszukiwań smoczych kul albo przygodowego tonu podróży, ani również powrotu Goku do dzieciństwa. Zreorganizowałby fabułę wokół istoty stojącej za wybuchową popularnością Dragon Balla jako mangi bitewnej, co oznacza, że pytanie brzmi następująco. Czy zamiast uderzać w samo sedno Dragon Balla, który zyskał światową popularność jako manga bitewna, Daima nie zmniejszyła po prostu postaci, nie osłabiła ich, nie obniżyła ich umiejętności, a następnie nie ustawiła w szeregu każdego kolejnego wroga, który był dostosowany do ich niskiego poziomu? Więc czy to samo w sobie nie jest powtórzeniem błędu najmniej popularnej serii Dragon Balla, czyli oryginalnego pierwszego Dragon Balla? Tutaj się wtrącę. Torishima trochę nie zostawia, być może w kulturalny sposób, ale trochę nie zostawia na Daima suchej nitki. Zresztą też dość niemiły psztryczek w stronę pierwszego Dragon Balla, który moim zdaniem jest drugą najlepszą serią w historii Dragon Balla, ale uważam, że ona jest na tyle specyficzna, że ten początek historii jest na tyle specyficznym miejscem na osi czasu Dragon Balla, że trudno byłoby odwzorować ten sam klimat w obecnych czasach. Więc można byłoby oczywiście, tak jak tutaj Torishima zasugerował, opowiedzieć tę historię z perspektywy Bulmy. Czyli nie obserwujemy tego z perspektywy Goku, który żyje sobie w górach Paozu, tylko widzimy Bulmę,
która znajduje smoczą kulę w piwnicy, która wyrusza na poszukiwania, która znajduje poprzednie smocze kule, bo przecież ona przyjechała do chatki Goku, kiedy już miała smocze kule, więc moglibyśmy zobaczyć historię z jej perspektywy. To byłoby ciekawe. Na przykład specjal, który opowiada o tym, jak ona doszła do tych gór Paozu i ten moment, w którym oni się spotykają z Goku, jest to na przykład koniec historii, no bo później już wiemy, jak to wygląda. Uważam, że to byłoby fajne i ten klimat można byłoby odwzorować, można byłoby do niego powrócić, bo akurat z tym po części się zgodzę. Uważam, że Dragon Ball to jest manga bitewna. Być może na początku nie była, na pewno na początku nie była, ale trzeba się pogodzić z tym, że Dragon Ball swoją popularność zyskał ze względu na transformacje, być może też na okrzyki, na walki, które zapierały dych w piersiach, więc w przypadku, w którym kastrujemy trochę Dragon Balla z tego, co powinno być w nim obecne, ja absolutnie nie mówię, że to powinny być tylko walki, okrzyki i tak dalej, ale tutaj Torishima być może trochę bronię, bo tak, zgodzę się z tym, że Dragon Ball Daima miało słabych antagonistów i w ogóle przeciwników, a tutaj można byłoby naprawdę napisać historię, w której mielibyśmy, osłabionego przeciwnika, ale na tyle poważnego, że można byłoby go traktować jak faktyczne zagrożenie. Więc z jednej strony uważam, że jest w tym trochę racji, ale też nie demonizowałbym tego poszukiwania smoczych kul albo, wiecie, starego klimatu tak totalnie, bo uważam, że jest to trudne po prostu, żeby powiązać te akcje i ten luźny klimat dzisiaj w miejscu historii, w jakim jesteśmy. Ale nie jest to niemożliwe. Ale okej, czytam dalej. Sukces anime Dragon Ball w telewizji nastąpił, gdy Torishima zwrócił się wówczas do Morishity, czyli obecnie szefa Toei Animation, który wykazał się swoimi umiejętnościami reżyserując, produkując Rycerzy Zodiaku, no i też zwrócił się do genialnego scenarzysty Koyamy. Razem z panem Shimizu z Fuji TV odbudowali serial i doprowadzili go do spektakularnego sukcesu. Sukces, jakim anime i filmy cieszą się dzisiaj, jest owocem ich współpracy. Powierzyli go profesjonalistom z branży anime, czyli profesjonalistom. Myślę, że to właśnie dlatego, że świadomie odrzucił opinię Toriyamy w tamtym momencie i zaufał profesjonalistom i zostawił sprawę w ich rękach. Udało się, ponieważ producenci i montażyści byli do tego zdolni. Powierzając sprawy profesjonalistom, masz zostawić im swobodę. Nie ma mowy o wtrącaniu się w obszary wykraczające poza twoją wiedzę specjalistyczną lub obszary, w których nie masz doświadczenia. Nie powinieneś się wtrącać, a już na pewno nie za bardzo. O to właśnie chodzi. A strona, której powierzono to zadanie, powinna pomimo napięcia wynikającego z zaufania, poważnie podejść do tego zadania i je wykonać. No, mamy tutaj nacisk na opisywanie źródeł sukcesu Dragon Balla. Torishima, mam wrażenie, że stawia się w być może trochę za... nie chcę powiedzieć, że za dużej roli, ale słowa, że, wiecie, odrzucał opinię Toriyamy, albo że pan Shimizu, pan Koyama, pan Morishita, że oni współpracując odbudowali serial, doprowadzili go do spektakularnego sukcesu, albo że to, że obecny sukces Dragon Balla, to, że Dragon Ball, jeśli chodzi o anime i filmy, odnosi takie wyniki, że to jest owoc ich współpracy. Ja im nic nie odejmuję, ale to wtrącenie, że on świadomie odrzucił opinię Toriyamy w tamtym momencie i zaufał profesjonalistom, nie do końca podoba mi się brzmienie tych słów. Jakby trochę okazywanie jest to braku szacunku Toriyamie, bo ja jestem w stanie absolutnie zrozumieć to, że Toriyama mógł podejmować złe decyzje. Że decyzje Toriyamy, gdyby on w 100% pisał mangę, i o tym też już mówiłem, to nie jest żadna tajemnica, że gdyby Toriyamie zostawić w 100% pisanie Dragon Balla, to on nie byłby tak popularny. Bo mamy dokładnie przykłady w momentach w historii Dragon Balla w pierwszej mandze, kiedy Toriyama chciał zrobić tak, redaktor mówił mu zrób inaczej i ta decyzja okazywała się dobra. Znaczy akurat tutaj w tym kontekście mówimy o anime, przy którym wiemy, że Toriyama za dużo nie grzebał, no nie? Więc manga jedno, anime to drugie, ale taki dodatek powiedzmy do tego wątku tyczącego się Dragon Ball Daima. Mimo wszystko, wracając do początku, uważam, że opcja spin-offów i opcja rekonstrukcji wydarzeń z innej ich perspektywy jest opcją ciekawą, bo ona oscyluje bardziej w granicach takiego what if'a, trochę rozbudowanego, co by było gdyby, chociaż nie do końca zamieniającego wydarzenia fabularne, tylko pokazujące je z innej strony. Po prostu chodzi o to, że dalej operujemy na znanej i napisanej już historii, tylko opowiadamy ją z innej strony, więc wiemy, jak dojść z punktu A do punktu B, tylko że edytujemy troszeczkę ten środek, który i tak musi się zgadzać z tym, co już znamy, więc jest po prostu mniej okazji do spierdolenia tego, niż jakbyśmy pisali historię zupełnie od nowa, jak w przypadku Dragon Ball Daima. Czy jestem fanem tego, co powiedział Torishima w kontekście
tych potencjalnych spin-offów, wiadomo, że to jest tylko gadanie starego człowieka, który już obecnie nie pracuje tam, więc nawet nie spekulacje po prostu, co by było gdyby. Z jednej strony uważam, że ciekawie byłoby coś takiego zobaczyć, ale z drugiej strony chyba wolałbym świeże nowe historie. Nowe historie opowiadające o tym, co się dzieje dalej, wykraczające poza turniej z Ubem, po prostu podążanie dalej z historią, a nie konkretnie wracanie do jakichś starych historii, które już znamy, bo na przykład chętnie zobaczyłbym historię Birusa albo postaci, które są jakkolwiek istotne w obecnej fabule, a my tego nie znamy. Chociaż jakbym miał wybrać jakąś historię z pierwszego Dragon Balla, którą chciałbym zobaczyć, którą wiemy jak się skończyła, bo myślę, że takim może minusem tej serii, opowiadającej historię, którą już znamy jeszcze raz z innej perspektywy, byłoby to, że znamy zakończenie. To był minus adaptacji Super Hero w mandze. Okej, fajnie, Piccolo, bestia, ale znamy zakończenie. Tutaj też byśmy znali zakończenie, ale historia Mutaito i tego, jak opracowywał Mafubę w górach i potem jak pokonał Piccolo Daimao, to byłoby coś, co chętnie bym zobaczył, mimo tego, że znamy zakończenie. Ja wolę chyba historie, w których nie znamy zakończenia. Gdybyśmy mieli napęczki kontentu z Dragon Balla i moglibyśmy sobie wybierać, mógłbym przyjąć taki spin-off pod warunkiem, że mamy też coś nowego. Jeśli mielibyśmy czekać 5 lat i dostać na przykład historię, w której Bulma znajduje pierwsze 2 smocze kule, uważam, że to jest ale sytuacja daje duży kontekst. Tak samo jak saga prequelowa w mandze, ona sama w sobie jest fajna, tylko że jeśli mielibyśmy mangę częściej, jeśli nie byłoby potem tej adaptacji, bo tak naprawdę przez to, że te nastroje tyczące się mangi były trochę obniżone, to tej sadze prequelowej Gotena i Trunksa trochę się oberwało. Tyle ode mnie, rozgadałem się, miało być krótko, wyszło jak zwykle. Chuj mi w dupę. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki wam za oglądanie i czekam na wasze komentarze. Napiszcie, co o tym sądzicie. Tak jak mówię, raczej w tym roku się na nic nie nastawiajmy. Jeśli już, poczekajmy na przyszły rok. No i chyba, że gry. Pół godzinki w Sparking, wszystkie postacie odhaczymy i oczywiście na streamie, także już teraz was zapraszam. To mój zasrany obowiązek, żeby wam to pokazać. Jak ja w to zagram, to wy będziecie wiedzieli, że nie warto. Dziana.